Oddajemy głos. Tak. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym Państwa bardzo serdecznie tutaj powitać i podziękować, że zdecydowaliście się Państwo wysłuchać mojej dość obszernej, ale postaram się mówić szybko, żeby nie przekraczać czasu prezentacji, która zatytułowana jest Odpowiedzialność cywilnoprawna z tytułu produktu niebezpiecznego software wykorzystującego biometrię. Pierwsze pytanie, po co w ogóle prawo interesuje się biometrią? Historycznie początki biometrii w prawie skupiały się na tak zwanej biometrii paszportowej, czyli praktyce wykorzystania biometrii w celu identyfikacji danej osoby. Obecnie zabezpieczenia biometryczne zyskują na popularności. Państwo, decydując się na produkcję urządzeń bądź oprogramowania wykorzystującego dane biometryczne swoich użytkowników, coraz częściej sięgacie właśnie po mechanizmy oparte na odczycie ich danych w celu identyfikacji użytkownika i umożliwienia mu dostępu do przechowywanych przez niego plików bądź różnych danych. Również użytkownicy coraz chętniej decydują się na wybór tego sposobu zabezpieczenia ze względu na jego wygodę, szybkość, jak i popularność. Zanim przejdę do właściwego tematu prezentacji, a więc do tematyki produktu niebezpiecznego, chciałbym zwrócić Państwa uwagę jeszcze na fakt, że dane biometryczne zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i unijnym mogą zostać uznane za dane osobowe, jak i dobra osobiste. Zagrożenie dla Państwa przy uznaniu danych biometrycznych za oba rodzaje danych dóbr wiąże się z tym, że użytkownicy oprócz dochodzenia swoich roszczeń na podstawie produktu niebezpiecznego software wykorzystującego dane biometryczne również mogą swoje roszczenia kierować na podstawie naruszenia ich danych osobistych bądź danych osobowych bądź dóbr osobistych. I teraz już właściwa tematyka prezentacji, czyli czym tak naprawdę jest produkt niebezpieczny. Produkt niebezpieczny jest zdefiniowany w Polskim Kodeksie Cywilnym, doprecyzowując artykuły 449 z indeksem 1 do 449 z indeksem 11. Ustawodawca wskazał, że produktem niebezpiecznym może być uznana tylko i wyłącznie rzecz ruchoma, a więc de facto produkt materialnie wyodrębniony z przyrody, który możemy dotknąć, wziąć, przenieść. Szukając definicji, która de facto również znajduje się w ustawie, najprościej produkt niebezpieczny można określić jako produkt, który nie zapewnia bezpieczeństwa jego użytkownikowi w czasie jego normalnego użytkowania, a cechą, która de facto będzie konstytuować daną rzecz, daną aplikację jako produkt niebezpieczny, będzie posiadanie przez niego wady. W tym momencie warto nadmienić, że wady nie można rozumieć potocznie, jako mechaniczne uszkodzenie danego przedmiotu powstałe na skutek np. transportu. Wada musi tkwić w urządzeniu już w momencie, gdy jest ono wprowadzane na rynek, jednakże nie musi być ona w pełni rozwinięta. Może zdarzyć się tak, że wada rozwinie się dopiero z czasem użytkowania aplikacji urządzenia przez użytkownika i wtedy wówczas produkt zostanie zakwalifikowany jako produkt niebezpieczny. 3 słowa o wadzie, ponieważ doktryna, jak i nauka prawa wyróżnia 3 takie podstawowe rodzaje wady. Wadę instrukcyjną, produktu. W tym momencie warto wspomnieć, że wprowadzenie na rynek nowego, ulepszonego produktu bądź aplikacji, na przykład wprowadzenie nowego modelu telefonu komórkowego, ponieważ technologia cały czas się rozwija, więc rokrocznie mamy do czynienia z tym, że nowe produkty zostają wpuszczane na rynek, nie stanowi automatycznie, że produkt poprzedni, ten stary, będzie uznany za produkt niebezpieczny, nie zapewniający bezpieczeństwa dla użytkownika. Słówko jeszcze o systemie RAPEX, który został utworzony na terenie jednolitego rynku Unii Europejskiej, do którego wpisuje się produkty niebezpieczne dla konsumenta, z wyjątkiem leków i wyrobów medycznych. Jeżeli Państwa produkt, Państwa aplikacja zostałaby wpisana do systemu RAPEX jako produkt niebezpieczny, nie zapewniający bezpieczeństwa dla użytkownika, wówczas najprościej, kolokwialnie mówiąc, będzie to oznaczać dla Państwa produktu rynkową śmierć, bo każdy będzie mógł sprawdzić i uzyskać informacje o tym, czy Państwa produkt jest bezpieczny bądź nie. Problem pojawia się przy klasyfikacji produktów software, a więc oprogramowania, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, produktem niebezpiecznym może być uznana tylko rzecz.
przypadku oprogramowania ciężko jest nam mówić o jakimkolwiek wyodrębnieniu tego oprogramowania w przyrodzie. Jednakże doktryna i nauka wskazuje na 3 możliwości dostępu do oprogramowania dla użytkownika. O ile w pierwszym przypadku, gdy oprogramowanie jest utrwalone na myślniku, de facto można mówić o jakimś wyodrębnieniu z przyrody, ale to już jest dość duże uproszczenie. W pozostałych 2 przypadkach nie ma mowy o żadnym wyodrębnieniu i teraz problem pojawia się dla użytkownika, jeżeli produkt jest niebezpieczny. De facto jego sytuacja prawna ulegnie dużemu uproszczeniu, ponieważ nie będzie się on zastanawiał, czy urządzenie, czy aplikacja ma wadę. Swoje roszczenie będzie kierował bezpośrednio do produkcji urządzenia, dopiero producent urządzenia, producent oprogramowania między sobą będą dochodzić, kto tak naprawdę ponosi za to odpowiedzialność. I teraz muszę przyspieszyć, mam 3 minuty. Kto ponosi odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, czyli slajd de facto już najważniejszy dla Państwa. Co do zasady będzie odpowiedzialność ponosił producent urządzenia, aplikacji. Jednakże ustawodawca w kodeksie cywilnym wymienia inne podmioty, które analogicznie, solidarnie z producentem będą ponosić odpowiedzialność. Przede wszystkim będą to wytwórcy materiału, surowca albo części składowej urządzenia, aplikacji. Mogą oni oczywiście zwolnić od swojej odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że wadliwe działanie urządzenia, aplikacji jest winą producenta bądź wady dotyczącej produkcji, jego wadliwych instrukcji. Podmiot podający się za producenta również będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu produktu niebezpiecznego. Podawanie się za producenta najprościej mogę Państwu zdefiniować jako umieszczenie na cudzym produkcie swojej marki, swojego loga. Importer, jeżeli importuje towar na rynek krajowy i w zakresie swojej działalności gospodarczej wprowadza go na rynek, również będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu produktu niebezpiecznego i może się również pojawić sytuacja, gdy nie można zidentyfikować producenta lub importera. Wówczas ostatni zbywca produktu będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu produktu niebezpiecznego. Może on zwolnić się odpowiedzialności, jeżeli w ciągu miesiąca daty zawiadomienia go o powstałej szkodzie wskaże poszkodowanemu ostatniego zbywcę lub właśnie producenta bądź importera. Wyłączenie odpowiedzialności producenta, czyli najważniejsza rzecz, jak można swoją odpowiedzialność ograniczyć, wyłączyć. Są to 3 sytuacje uregulowane w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim producent będzie musiał dowieść, że nie wprowadził produktu do obrotu lub gdy wprowadzenie do obrotu nastąpiło poza zakresem jego działalności gospodarczej. Przykładowo ktoś z hali ukradł towar i wprowadził go na rynek. Niebezpieczne właściwości produktu ujawniły się po wprowadzeniu go do obrotu, no chyba że są one skutkiem wady tkwiącej w produkcie, co już zostało powiedziane. I najważniejsza rzecz dla Państwa jako producentów, wytwórców oprogramowania produktów, takie powiedziałbym najlepsze koło ratunkowe, jest, gdy uwzględniając aktualny stan nauki i techniki lub gdy właściwości produktu wynikają z zastosowania przepisów prawa, nie mogliście Państwo przewidzieć, iż wyprodukowany produkt może okazać się niebezpieczny. Jedno krótkie zdanie o poszkodowanym, którego nie można utożsamiać z właścicielem produktu. Poszkodowanym może być każda osoba, każdy podmiot, który jakąkolwiek, nawet chwilową styczność z danym produktem miał. Słówko o szkodzie. Szkoda, którą może wyrządzić produkt niebezpieczny, można podzielić na 2 rodzaje. Przede wszystkim na szkodę na osobie i szkodę w mieniu. Szkoda na osobie, najprościej rzecz ujmując, będzie to każda szkoda wyrządzona na zdrowiu, ciele lub życiu poszkodowanego, a jej odpowiedzialności nie można ograniczyć. Jeżeli taka szkoda będzie miała miejsce, wówczas będziecie Państwo zobowiązani do stosownego świadczenia w ramach zadośćuczynienia, np. wypłaty odpowiedniej renty, odszkodowania, obowiązku alimentacyjnego, jeżeli poszkodowany może pokrycia kosztów pogrzebu. Szkoda w mieniu może być ograniczona, producent nie jest zobligowany do wypłacenia odszkodowania za zniszczony produkt i szkody w mieniu nie będzie również producent zobowiązany pokryć, jeżeli nie będzie ona przekraczać 500 €. Najpowszechniejsze szkody, jakie udało mi się znaleźć, to minutka. Nieuprawnione użycie danych przez podmiot trzeci, jest to sprzężone z ryzykiem pobrania, skopiowania, nieautoryzowanego użycia, wówczas prawdziwy właściciel danych biometrycznych będzie miał roszczenie o zadośćuczynienie za skopiowanie do danych, użycie. I dość mało popularna, jednak wciąż może się zdarzyć, mając na uwadze aktualny stan nauki, techniki, że w trakcie pobierania danych biometrycznych użytkownik może doznać szkody na osobie. Możemy sobie wyobrazić, że czytnik linii papilarnych na skutek błędu konstrukcyjnego będzie mógł oparzyć, porazić użytkownika. Miałem jeszcze dla Państwa
mówić case study, ale już czas mnie męczy, to tylko zwrócę uwagę, że dane biometryczne są wrażliwe i często hakerzy, atakując inne instytucje, wykorzystują dane biometryczne jako przykrywkę dla swoich prawdziwych zamiarów. Także dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam, że troszkę przedłużyłem i oddaję głos następnym.